W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o rozpoczęciu kampanii Moonbeam Ignite. Wspomnimy o ostrzeżeniu dotyczącym USDN oraz poruszymy wątek kolejnych usuniętych kryptowalut z Binance Merging. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Xverse Desktop jest już dostępny jako rozszerzenie dla przeglądarki Chrome. Xverse Desktop jest portfelem kryptowalutowym, który umożliwia wydajniejsze działanie aplikacji w ekosystemie Bitcoin. Sui informuje o nawiązaniu partnerstwa z Martian Wallet. Martian to samoobsługowy portfel stworzony dla ekosystemów Aptos i Sui. Martian Wallet jest obecnie dostępny jako rozszerzenie przeglądarki Chrome, a wkrótce będzie dostępna również aplikacja na iOS. Rozpoczyna się kampania Moonbeam Ignite. Moonbeam Ignite ma na celu pobudzenie aktywności i rozwoju w Moonbeam. Inicjatywa Moonbeam Ignite została wsparta przez StellarSwap, Moonwell oraz Midas Capital. Kampania jest prowadzona, by stworzyć solidne podstawy do działania i uruchomienie ekosystemów Moonbeam oraz Polkadot. Dodatkowym celem tych inicjatyw jest przyciągnięcie nowych programistów oraz wspieranie obecnych w tworzeniu protokołów. Podmioty stowarzyszone przez DAXa wydały ostrzeżenie dotyczące USDN i wpływu tego stablecoina na token Waves. Waves współpracuje z odpowiednimi giełdami, aby mieć pewność, że całą sytuację uda się rozwiązać w sposób pozytywny. Oficjalne oświadczenie Waves zostało zawarte w formie załącznika do tweeta. LLC Staking zostanie wprowadzony do ekosystemu Looplink. Dzięki frekwencji społeczności bez problemu osiągnięto kworum i głosowanie zostało przeprowadzone i uchwalone. Wdrożenie LLC Staking zostanie potraktowane priorytetowo. Bitmart Exchange zapowiada listing tokenów Alpha. Alpha City to otwarty wirtualny świat oparty na blockchainie Ethereum i silniku Unreal Engine 5. Więcej informacji o tym listingu pojawi się wkrótce. Kolejny ważny kamień milowy dla portfela Temple został zrealizowany. Od momentu wydania aplikacji Temple Wallet na system iOS wspomniana aplikacja została pobrana już 10 000 razy. Bifrost ogłasza, że kanały HRMP zostały otwarte między Bifrost a Astar Network oraz Shiden Network. Transakcje dwukierunkowe zostaną wkrótce otwarte, umożliwiając korzystanie z ASTR Staking DApp oraz w przyszłości Liquid Staking tokenów VASTR. Bipro Network informuje, że ich celem jest zbudowanie najlepszej platformy dla programistów Web3, którzy chcą rozwiązywać trudne problemy, zarabiać i jednocześnie przyczyniać się do rozwoju całej branży kryptowalut. Pera Wallet jest niezwykle szczęśliwe z możliwości współpracy z AlgoSellar. AlgoSellar jest kompleksowym i innowacyjnym protokołem indeksowania i zarządzania aktywami w ekosystemie Algorand. Wraz z rozwojem partnerstwa Pera Wallet jest podekscytowane licznymi możliwościami, jakie zapewnia temu projektowi coraz większa adopcja Web3. Współpraca Alibaba Cloud oraz Avalanche rozszerza się, aby wspierać walidatorów oraz infrastrukturę w Avalanche Public Blockchain. Podczas webinaru 14 grudnia Alibaba Cloud i Avalanche dokładnie przeanalizują tę współpracę z perspektywy technologicznej i biznesowej. Link do webinaru znajdziecie w opisie filmu. Token FKX jest już teraz dostępny w Hashpot. Fort Knoxte to platforma służąca do odzyskiwania kryptowalut oraz przechowywania ich dla następnych pokoleń. Binance Merging informuje o usunięciu tokenów BNX, TORN oraz innych kryptowalut z Cross and Isolate Merging. Listę wszystkich usuniętych par znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Xandr ogłasza nawiązanie partnerstwa z Farcana. Farcana to wciągająca strzelanka wysokiej jakości, która została osadzona w świecie Metaverse. Platforma Web3 Xenon, służąca do przeprowadzenia transmisji na żywo, jest już teraz dostępna w Arbitrum One. Stworzona przez Graviton platforma wykorzystuje LivePeer oraz Arbitrum One, aby dać twórcom pełną kontrolę nad własnymi treściami. Hongkong uznał, że giełdy kryptowalut powinny podlegać pod takie same regulacje, co podmioty z rynku TradFi. Rada Legislacyjna Hongkongu przyjęła nową poprawkę do swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uwzględnia w niej dostawców usług związanych z wirtualnymi aktywami. Najnowsze przepisy ustanawiają nowy system licencjonowania dla tego typu podmiotów. Wspomniany system ma wejść w życie 1 czerwca 2023 roku. W praktyce nowa poprawka sprawi, że giełdy kryptowalutowe będą regulowane za pomocą tych samych przepisów, co tradycyjne instytucje finansowe. Oznacza to, że firmy, które chcą otworzyć biuro w Hongkongu, będą musiały przejść przez rygorystyczne wytyczne AML i przepisy dotyczące ochrony inwestorów. Dopiero potem otrzymają licencję na prowadzenie działalności. W przeciwieństwie do większości innych organów regulacyjnych na całym świecie, Hongkong wykorzystał upadek FTX jako sposób na złagodzenie ryzyka regulacyjnego związanego ze scentralizowanymi giełdami. W następstwie upadku FTX organy regulacyjne z całego świata spotkały się z publicznym gniewem za brak ochrony inwestorów detalicznych.
W efekcie wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na objęcie giełd kryptowalut i usługodawców z branży blockchain nadzorem prawa oraz poddanie ich surowym wymogom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochrony inwestorów. W czasie niedawnej konferencji dyrektor naczelny Urzędu Monetarnego Hongkongu Eddie Yu zasugerował, że wkrótce w kraju pojawią się nowe przepisy dotyczące ochrony inwestorów. Hongkong pracuje też nad ustanowieniem dobrze przemyślanych, szerszych podstaw regulacyjnych dla rozwijającego się od lat rynku kryptowalut. Sam Bankman-Fried mógł być zamieszany w załamanie się ekosystemu Terra. Prokurator federalna Stanów Zjednoczonych wszczęła dochodzenie, które ma na celu ustalenie, czy SBF brał udział w manipulacji transakcjami, które doprowadziły do upadku stablecoina UST oraz kryptowaluty Luna. Osoby, które posiadają informacje na temat sprawy, twierdzą, że SBF mógł manipulować rynkiem, by osiągnąć pewne korzyści dla zarządzanych przez siebie podmiotów. Postępowanie śledcze znajduje się obecnie na dość wczesnym etapie, a prokuratorzy mają za zadanie ustalenie tego, czy faktycznie SBF-a można pociągnąć do odpowiedzialności za upadek Terry. Co ciekawe, do sprawy rzekomo powiązanego Bankmana-Frieda z ekosystemem Terra odniósł się sam CEO Terraform Labs, czyli Doc Kwon. Opublikował na swoim Twitterze wpis, w którym stwierdził, że co dzieje się w ciemności, wyjdzie na światło dzienne. Koniec zdania, że kryptowalutowy pożyczkodawca Genesis Trading miał dostarczyć około $1 miliarda w postaci stablecoina UST Bankmanowi lub jego funduszowi Alameda Research, przed tym, zanim doszło do stracenia powiązania tego aktywa z dolarem amerykańskim. Amerykański sąd upadłościowy wydaje pierwsze decyzje w sprawie firmy Celsius. Nakazał on bowiem spółce zwrócić klientom wszystkie środki w kryptowalutach, które nie dotarły na ich oprocentowane konta. Podczas toczonej się rozprawy w dniu 7 grudnia sędzia do spraw upadłości Martin Glenn nakazał firmie udzielającej pożyczek w wirtualnych aktywach zwrot środków, które nie były częścią jej rentownych rachunków. Według doniesień Bloomberga Celsius musi oddać $34 miliony, co stanowi jednak niewielki ułamek środków, które pozostają niespłacone klientom Celsius Network. Najnowszy raport donosi, że firma Celsius posiadała około $200 milionów na rachunkach powierniczych, a wiele z nich zostało tam przeniesionych z kont przynoszących zyski tuż przed ogłoszeniem upadłości. W ramach toczącego się postępowania spółka może dochodzić praw własności do niektórych z nich ze względu na preferencyjne zasady transferu, o czym również informuje Bloomberg. W tej kategorii miałoby się znaleźć około $11 milionów. 2 dni temu Celsius wygrał sprawę o przedłużenie okresu wyłączności na prawo do przedłożenia planu reorganizacji na podstawie rozdziału 11. Telegram pozwolił swoim użytkownikom na zakładanie kont bez konieczności podawania numeru telefonu komórkowego. Dzięki wdrożeniu nowej aktualizacji tej aplikacji osoby z niej korzystające mogą dokonywać rejestracji za pośrednictwem numerów opartych na blockchainie oraz kupować je za pomocą kryptowalut TON na platformie Fragment. Po wprowadzeniu zmian osoby korzystające z Telegrama nie będą potrzebować karty SIM, aby założyć nowe konto na tym komunikatorze. Zamiast tego aplikacja ta pozwoli im na logowanie się za pośrednictwem numerów opartych na blockchainie, które wedle wydanego komunikatu mają być anonimowe. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!